Witajcie drodzy widzowie. Zapraszam na kolejny odcinek z Fabuły The Long Dark. W ostatnim odcinku zakończyliśmy naszą przygodę w stodole Moli. Jak nagrywamy bezpośrednio po poprzednim, więc dużo się tu nie zmieniło. Zagotowaliśmy sobie w międzyczasie wodę. No i nie ma co przedłużać. Idziemy dalej. Musimy dotrzeć do tej przeprawy Thompsona. A droga jest daleka i musimy się tam dostać w miarę szybko. Mamy już dostępną mapę, więc musimy się dostać do drogi, która idzie tam. Tam uspokoiła się śnieżyca. Po drodze oczywiście będziemy starali się zbierać wszystkie rzeczy, które się mogą nam przydać. Może później będziemy tą dolinę jeszcze zwiedzać. Miejmy nadzieję, że wilków za dużo nie spotkamy. Będziemy też przeszukiwać oczywiście samochody. Chyba nic nie ma. Musimy się w miarę szybko dostać do celu. Mamy za dobrej ochrony. Mamy domek, ale na razie zdejmujemy. Mamy Intel. Jest tu dużo farm. Oczywiście będziemy przeszukiwać, ale musimy też jakieś lepsze ubranie spróbować. Połowa ciepła nam uciekła. Mamy wilków. Tam jest wilk. Zauważy. Dążać drogę, ale przeszukać. Dym. Jak widać tam dym, coś się pali. Ognisko czy coś. Starajmy się tam dotrzeć, żeby być może się ogrzać. Być może jest to już nasz cel. Że już niedaleko. Naprawdę zimno. Dobra, widzimy nasz cel. Pali się tam ogień. Plus dla nas. Ale jeszcze kawał drogi przed nami. Mamy coraz bardziej zimno. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, nie robiłem jakiegoś przystanku po drodze. A, ona dopiero teraz zauważyła dym, okej.
Did I say I hate being cold? Because I really do. Ale już na szczęście niedaleko. Warto mieć broń pod ręką. Wiadomo, co nas tam czeka. Wiemy. Ciekawego znajdziemy. Most po drodze nas czeka. Właściwie nie po drodze, bo już jesteśmy na miejscu. Mining town. Or used to be anyway. That's got to be the community hall. Mamy ciepełko. Pijmy od razu do środka. Będzie cieplej, podejrzewam. Jednak pomieszczenie. Do I, if I don't warm up soon? Jacyś ludzie, bo słychać. I think I can use this. Dzięki. Nie? A, będę weszliśmy. Ho, ho. Ile tu ludzi. Gadajmy z typem. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site. How did you know about the... The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. Okej. I te wstrząsy wczoraj to była jakaś katastrofa lotnicza. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3, or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last?
You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Okej, mamy kolejny cel. Będziemy zbadać ocalałych. Na pierwsze przeszukajmy. Mamy wieczny ogień. To jest dobrym pomysłem, dobrą nowiną. Sprawdźmy, co tu w ogóle jest. Bandaże Who sobie. needs this anymore? Mamy kuchnię, dobrze wyposażoną kuchnię. Mamy sobie tu też ogień. Drzewa sobie nazbieramy, z tym nie ma akurat problemów. Mamy siekierkę, więc drzewo będziemy w stanie zdobyć. Oh yeah, that's a good one. Dobra, to sobie. Szukajmy w ogóle, co tu znajdziemy ciekawego. This'll come in handy. Fajny garnek. Bardzo dobrze. Ja mogli tu bywać większe posiłki. Coś tu pustało w tej kuchni. Rzeczywiście nie mają za dużo zapasów. I'll take it. Huh, what have we here? Nóż, bardzo dobrze. Tu pozyskamy mięso. Polowania. Badajmy ich. I can help.
się po prostu ogrzać. This might be serious. Brząz. Tam wykuruję. Let me have a look, okay? Teraz się sam wykuruję. I'm gonna check you over. Tutaj. Parametry. Dajmy myśl. Feeling better now? A jeszcze niżej. Just gonna see if I can help. Insulinę. Musimy zdobyć insulinę. This might be serious. Tak, chyba w lepszym stanie. Tak. I sytuacja wygląda w tej chwili tak, że jesteśmy w Domu Kultury. Mamy księdza, który opiekuje się rannymi z katastrofy lotniczej. No i musimy jakoś mu pomóc. Więc pogadajmy z nim. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked.
If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Okej. So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? Doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Okej. Olina coś nam zostawiła. Mamy jeszcze jakieś pytanie. Kolejny bandaż. Nie wiadomo od kiedy chodzą słuchy o wielkiej stopie zamieszkującej w dolinie. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że opowieści o tajemniczej leśnej istocie są fantastyczniejsze. Kolejne zadanie. Mam beczek. O, skarpetki. Nowe. Tyle. Weźmy to. Ufrze coś ciekawego będzie. Nic ciekawego nie. Więc mamy teraz zadanie takie, że musimy się udać na miejsce katastrofy. Na pewno nie będziemy wszystkich kratów ze sobą tachać, tylko część sobie tutaj zostawimy, nawet w tym kurze. By się niepotrzebnie nie obciążać, na pewno flary zostawimy. Nie jest nam tyle flar potrzebne. O, mniejsze paczki zapałek.
Bandaże się przydadzą. A nie będzie potrzebne. Jeden przybornik do też zostawimy. Nie wiem, czy strzały nam się w sumie będą potrzebne. Bo po prostu raczej będzie nam potrzebne. Lekarstw potrzebujemy. Mnie też zostawmy. Tak. Strzał nie potrzebujemy, bo i tak nie mamy łuku. Woda się przyda. Sześć nam wystarczy. Jak te są w takim dość kiepskim stanie. Myślę, że mamy wszystko, co jest potrzebne na wyprawę. Zostawmy też kamienie. Będziemy lżejsi. Mamy w sumie paliwo do lampy. Okej. I na tym zakończymy ten odcinek. Okazał się on bardziej fabularny. Napijmy się też wody. Pranie mamy, chociaż pasuje je uzupełnić. Pasuje też coś zjeść. W dość kiepskim stanie to też, więc jedzmy. Zepsuje. Mamy jeszcze śpiwór, ale mamy też śpiwór przy sobie. Więc w tym miejscu zakończymy nasz odcinek. Akurat pół godzinki jest. A w następnym już ruszymy w teren. Poszukamy pójdziemy na to miejsce katastrofy. Tak samo też sprawdzimy, co Molly nam zostawiła. Jeśli się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Zapraszam również do subskrypcji kanału, do oceniania. Do zobaczenia już w piątek. Tym razem z Stranded Deep. W końcu wybudujemy ten dom. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie zapomnijcie o subskrypcjach. Trzymajcie się. Cześć.